Witajcie w kolejnym odcinku Czas na Polskę. Rzuciliśmy wszystko i naprawdę wyjechaliśmy w Bieszczady. Przez kilka dni odkrywaliśmy najpiękniejsze miejsca tego regionu. Od klimatycznego Polańczyka, przez Solinę z jej słynną zaporą i kolejką linową, aż po niesamowite Połoniny i sam szczyt Tarnicy, najwyższy punkt Bieszczad. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, trochę adrenaliny i magia, którą trudno opisać słowami. Jeśli chcecie poczuć klimat Bieszczad razem z nami, to będzie odcinek, którego nie możecie przegapić. Co to była za wyprawa? Ojej, całą noc. Na szczęście się udało, ale było warto. 9 godzin jazdy autobusem, po to, żeby dotrzeć z Wrocławia do Polańczyka nad Soliną. Ale widoki to rekompensują. Naszą bazą wypadową będzie Polańczyk, serce turystycznych Bieszczad. To właśnie tutaj życie tętni od wczesnego rana, a z każdej strony widać jezioro, góry i wakacyjny luz. Docieramy po 9 godzinach nocnej jazdy autobusem, zmęczeni, ale podekscytowani. Do pensjonatu możemy się zameldować dopiero po 13, więc zamiast siedzieć i czekać, ruszamy odkryć, co ciekawego kryje Polańczyk. A uwierzcie, jest co zobaczyć. Co my tu będziemy robić? Jak to co? Wypoczywać. Może dzisiaj na rowerki ładne pójdziemy. A Koko? Park zdrojowy w Polańczyku. Tak jest. Tutaj mamy różne ścieżki. Jesteśmy obecnie, Chyba- Nic nie można wcisnąć. chyba tutaj jesteśmy. Nie, sorry, tu. Wchodzimy tu. Zobaczymy, dokąd nas ta ścieżka zaprowadzi. O, zmęczona. A weszła tylko 10 metrów pod górę. Jak się będziesz jutro po górach chodzić? Nie wiem właśnie. Kondycja leży i kwiczy. Tutaj w tym parku jest zdecydowanie przyjemniej niż jak się idzie tam ulicą. Mogłaby być tutaj cała trasa taka zrobiona z góry na dół. Bardziej, że jest na tym miejscu chyba. Można sobie, wiesz, tutaj znaleźć dla siebie miejsce. Zobacz, są te budki takie, zadaszenia, ty możesz usiąść, odpocząć. Popatrz, tu są tężnie. A teraz czas pokazać Wam nasze miejsce na nocleg. Willa Zdrojowa Polańczyk to niewielki, ale bardzo klimatyczny pensjonat z przytulnymi pokojami, w których znajduje się coś naprawdę wyjątkowego. Mini tężnie solne. Dzięki nim w całym pokoju unosi się niesamowity aromat, a powietrze jest jak w prawdziwym spa. Dla nas to było coś naprawdę zupełnie nowego, więc oczywiście korzystaliśmy z tych inhalacji przy każdej okazji. No dobrze, a co jest największą atrakcją Polańczyka? Oczywiście Zalew Soliński. To tutaj wszystko kręci się wokół wody. Można się kąpać, pływać, odpoczywać na plaży albo po prostu podziwiać widoki. A my, jak wspominaliśmy, chcemy wykorzystać piękną pogodę i ruszyć na wodę. Na co się ostatecznie zdecydowaliśmy? Zobaczcie sami. Dokąd płyniemy, kapitanie? Na szeroką wodę. Wypływamy na szeroką wodę.
polują. Bo zdechły mi. Następnego dnia czas na to, co w Bieszczadach najpiękniejsze. Ruszamy w górę. Naszym celem jest Tarnica, najwyższy szczyt tego pasma i jeden z punktów Korony Gór Polski. Jest wrzesień, sezon urlopowy już się skończył, szlaki pustoszeją, a Bieszczady znowu odzyskują swój dziki klimat. Ale ma to też minusy. Siatka połączeń autobusowych jest mocno okrojona. Warto o tym pamiętać, jeśli planujecie wędrówkę o tej porze roku. Dotarliśmy. Patrz, co mi się stało. Połamałaś okulary. No to super. Uderzyłam się, wiesz, głowa. O, kanana. Przeboje jak zwykle. Gdzieś tam jest szlak. Teraz, kiedy słońce daje, to jak ja mam to nosić, tak? No będziesz bez. Grunt, że ruszyliśmy. Jesteśmy na szlaku. Dość późno. Ale myślę, że bez problemu to zrobimy. Ale pogoda piękna. Tak, pogoda nam się udała. Zobaczymy jak później, bo ponoć ma padać. Ale póki co nie zapowiada się. Nie wiem, jak wrócimy. A się okazuje, że nie wiadomo jak z powrotem. Bo busik ten, który nas przywiózł, to się nikt nie zapytał. No tak. Przepraszam bardzo. A pan będzie tutaj potem wieczorem? Nie, wysiedliśmy, stro, idziemy. Na szlak. Już adrenalinka poszła, polecieli, nie pomyśleli. Tak. No ale z powrotem będziemy się martwić później. Jest i charakterystyczny punkt na naszej trasie, wiata, pod którą można sobie usiąść i odpocząć. Jest oddalona od początku trasy o jakieś 50 minut. Cześć. Jejku, No. idziemy dalej. A widziałaś za sobą ten widok? Działam. Myślałem, że nie widziałaś i się obejrzysz. Obejrzę się, jest przepięknie. Za chwilę zobaczymy, co jest po drugiej stronie. No i w końcu wyraźnie widać cel naszej podróży. Tarnica. Nie wiem, czy wy to dobrze jesteście w stanie zobaczyć, ale ona jest, już pokazuję, widać krzyż. Ona jest tam. Oto. Ale patrz, i coś do mnie woła. Słucham panią.
Słyszałeś, jak krzyczałam? Nie. Ale tu pięknie. Pięknie, to prawda, jest pięknie. Widoczność może nie powala, ale jest super. No i ten wietrzyk, dobrze, że jest wietrzyk, bo jest mega gorąco. Ostatnia prosta. Kochanie, mamy to. Mamy to, Zdobyliśmy. to jest krzyż. Schody męki. Dobrze, że tędy nie wchodziliśmy. Prawda? Dobrze, że tędy nie wchodziliśmy. Dłuższa, ale przyjemniejsza. No i widoki były przepiękne. A tutaj tylko wzdychasz, patrzysz pod nogi, a wszystkie piękne widoki za tobą. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie sprawdziliśmy, o której mamy powrotny autobus i jak się pewnie domyślacie, po zejściu na dół okazało się, że na ostatni kurs musielibyśmy czekać kilka godzin. Na szczęście los znowu się do nas uśmiechnął, złapaliśmy stopa. Zresztą w trakcie całej tej wyprawy to właśnie autostop stał się naszym codziennym sposobem na przemieszczanie się. Tego dnia mieliśmy ruszyć na bieszczackie Połoniny, miały być widoki, słońce i górski klimat, a tymczasem od rana szaro, mokro i deszczowo. Pogoda zdecydowanie nie zachęcała do wychodzenia, ale stwierdziliśmy, że nie po to tu przyjechaliśmy, żeby siedzieć w pokoju. Zamiast Połonin wybieramy spacer po zaporze w Solinie, a skoro już tu byliśmy, postanowiliśmy skorzystać też z kolejki linowej i to była świetna decyzja, bo na jej końcu czekała na nas prawdziwie magiczna kraina, która totalnie nas oczarowała. Jakie tu są ryby? Żeż ty. Nie wiem, czy widać? Są olbrzymie. Kaczka dla porównania. O, Olbrzymie, nie? no, bardzo. Nakieruj tam na dół. Co tam jest? Tam jest Muzeum Wodne tej Tamy. Tu? A, faktycznie. Ludzie w czerwonym kakakasku. To będzie zimno, bo tam jest właśnie... Fajna atrakcja, bo tu do tamy samej też się wchodzi. Byśmy z niej wyszli. No i co teraz? No i co teraz? Padać. No właśnie, utknęliśmy. Pogoda nie jest sprzyjająca. Cały czas pada. Ale Antek lubi taką rozrywkę. Rewelacyjna rozrywka. Zaraz cię przeczocham po tym deszczu. Czas na obiecaną magiczną krainę, a dostaniemy się do niej kolejką linową, której stacja początkowa znajduje się obok Tamy w Solinie. Wsiadamy.
Wkraczamy do tajemniczej Soliny, magicznej krainy zamieszkanej przez biesy i czady. Odkryjmy ją razem. Skąd się biorą olbrzymy? Oto jesteśmy w świecie sprzed tysięcy lat. Przenieśmy się do pradawnej jaskini, w której ludzie, zwani dziś jaskiniowcami, pieczołowicie krzeszą pierwszy ogień. Na jej ścianach malują wielkie dziwy, zwierzęta, drzewa, bogów, duchy i olbrzymy. Przyroda od najdawniejszych czasów zadziwiała człowieka i bujnie działała na jego wyobraźnię. Wyobraźcie sobie ogrom otaczającego świata. W wyobraźni naszych najdawniejszych przodków wszystkie one były przepełnione różnymi bajkowymi istotami. Wielkimi dziwami były dla dawnych ludzi odnajdowane głęboko w ziemi skarby, ozdoby i kosztowności, pradawne kamienne narzędzia i bronie, pamiątki po ludziach z przeszłości, jak również wielgachne kości dinozaurów i innych dziwacznych, nieznanych i olbrzymich stworzeń. Tak rodziły się bajki, legendy, mity i inne opowieści, o których tutaj wam opowiemy i które zabiorą was w podróż na spotkanie z pradawnym światem olbrzymów. Niewiele jest już miejsc, gdzie żyją olbrzymy, ale wy znaleźliście się w jednym spośród nich. Patrzcie uważnie. Może spotkacie któregoś z nich. Dobrze, że zdążyliśmy wyjechać. Ale ma się naprawdę takie uczucie, że się Zjeżdża. No, zjeżdża. a niektórzy tutaj sprawdzają pod spodem, czy dziury nie ma w przypadku. Ja tak chciałam się w ogóle złapać, mówię, muszę się czegoś złapać, żeby się nie przewrócić. Ale było fajnie. No, to udało nam się zdobyć wszystkie pieczątki. Przeszliśmy wszystkie atrakcje. I w nagrodę dostaliśmy dyplom. Tak wygląda. Tyle atrakcji w jednym miejscu, a to jeszcze nie koniec. W budynku górnej stacji kolejki znajduje się wieża widokowa, z której rozciąga się zapierający dech w piersiach widok. Nie mogliśmy sobie tego odmówić. Mimo kapryśnej pogody ten wyjazd był naprawdę wyjątkowy. Tyle atrakcji, tyle natury, w Bieszczadach po prostu nie da się nudzić. Jeśli też czujecie ten klimat, zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie w komentarzu, co najbardziej was zachwyciło. A może już byliście w Bieszczadach, jakie wspomnienia stamtąd przywieźliście? Do zobaczenia wkrótce. Zrozum to, co powiem. Spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane, drżącym głosem niekłamane. Z nim będziesz szczęśliwsza,
dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. I jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nie myśl, że nie kocham, lub że tylko trochę. Jak cię kocham, nie powiem, albo nie wiem, powiem tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj, zrozum dobrze rzekam. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Ze mną tylko można w dali znikać cicho.